Cześć, mamy listopadowy dzień. Wczoraj udało się nam dorwać Spitfire'a Mark III. Jest to takie moje autko marzeń. Mamy zamiar go całego odrestaurować. Jak widać, jest w miarę cały, kompletny. Auto to rocznik 69, jest ode mnie dokładnie starszy o 25 lat, czyli w sumie tyle, ile ja mam. Takim ciekawym elementem jest to, że posiada maskę z GT6, czyli z tym takim pięknym elementem na samym środku. Jako że idzie zima, przygotowujemy dla niego miejsce w garażu, pościągamy kilka chromów, zderzaki, jakieś elementy, które w trakcie zimy będziemy mogli ogarnąć. Beba jest ze stąd oleju. Dzisiaj na tapecie odpalamy pierwszy raz Triumfa Spitfire'a 1.3, 69 rok. Ostatni odpał miał miejsce według dokumentów w roku 1980. Wszystkie świeczki z innej parafii, wszystkie dekle z innej parafii. Nie mamy zielonego pojęcia, czy to będzie działać. Ta jest metalowa, te są plastikowe, ta jest jakaś ukośna. To jest nasz nowy bak, filtr powietrza super, pompa mechaniczna, nie będzie trzeba elektrycznie. To jest profesor Bebowska. Pamiętajcie, jest jedna ważna rzecz, kiedy odpalacie stare samochody, której zawsze potrzebujecie, bo może was coś zaskoczyć. Dokładniej, na przykład potrzebujecie prądu. Wyciągacie klemę. Patrzycie, co tam jest? Jedna jest, druga. Potrzebujecie zawsze tego. Miejcie to zawsze ze sobą. Musimy karmić pacjenta ze strzykawki. Popatrzcie, leje się z pompy. No to fajnie. Masz filtr powietrza i wyciągasz coś takiego. Serio? Nie wiem, to jest jakiś sznur? Teraz pan do zadań specjalnych. Jako że nie ma za bardzo gdzie tego Spitfire'a włożyć, to musimy się pozbyć tego na zewnątrz. Życzcie powodzenia i trzymajcie kciuki. Zawsze to będzie trudna praca. Jak co? Ale sportowe już mamy, nie? Mam szelki! Jak się czujesz w sportowych szelkach? Super! Ej, czekaj, a dokąd te szelki wchodzą? Do bagażnika. Do baku. Do bagażnika. Cześć, z tej strony Pozytywnie Pojechani. To jest profesor Bebowska. A to Adam, mechanik amator. Chciałem was wciągnąć do świata pełnego rdzy i potu, czyli starych gratów, które przywozimy do domu. Na pierwszy ogień leci Triumph Spitfire. Kupiliśmy go niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Pojechaliśmy, obczajiliśmy sztukę, wszystko było kompletne, zapakowaliśmy na lawetę i wzięliśmy do domu. Silnik równie kompletnie nam nie odpalił, więc stwierdziliśmy, że zapakujemy auto do garażu, poczekamy aż drzewo wypuszczą półki i będzie ciepło. Niestety nasze zapały do pracy ze starymi autami nie wytrzymały. Wypakowaliśmy auto z garażu i zaczęliśmy pracę z kolejnymi elementami. W ten sposób powstało kilka odcinków, pełne rdzy, urwanych rąk, urwanych nóg i świetnych ludzi, których poznaliśmy przy okazji tego. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda praca ze starym samochodem w domu i w blaszaku, to śledźcie nas. Do zobaczenia!